Dzień dobry! Wraz z premierą filmu Matrix Zmartwychwstania pojawiło się demo gry The Matrix Awakens. Krótkie grywalne demo, które prezentuje możliwości nowego silnika Unreal 5. Nie bez powodu twórcy postawili na nowy silnik. Matrix zawsze był związany z technologią i to najnowocześniejszą technologią. Co mówi nam nowy zwiastun gry, jak współgra z uniwersum Matrixa i dlaczego Unreal 5? Na te pytania odpowiem w tym odcinku. Na początku warto wspomnieć o samym silniku Unreal 5. Najnowszy silnik przybliża gry do tego, co może zaoferować kamera filmowa i postprodukcja obrazu filmowego. Innymi słowy, wirtualny świat generowany w czasie rzeczywistym jest bardzo fotorealistyczny. Strona wizualna jest niemal perfekcyjna. Jest zbliżona do tego, co odbiorca zna z rzeczywistości lub rzeczywistości filmowej. Pełna premiera Unreal 5 ma być na początku 2022 roku. Mówię o silniku, bo omawiane demo stanowi nie tylko zwiastun gry, ale również możliwości Unreal 5. Pierwszy Matrix oszałamiał wyjątkowymi efektami specjalnymi. Głównie mowa o słynnym już efekcie Bullet Time, który spowalniał lub zatrzymywał czas. Nazwa pochodzi od kuli naboju, który można było dokładnie zobaczyć po zatrzymaniu czasu. O efekcie mówi się nawet The Matrix Effect. Tak mocno związany jest on z kultowym dziełem Wachowskich. Film Matrix opowiadał o symulacji wirtualnej tak doskonałej, że nierozpoznawalnej przez ludzi. W swoim czasie Matrix opowiadał więc o technologii przyszłości. Dlatego rodzeństwo Wachowskich w 1999 roku postawiło na nietuzinkowe efekty specjalne, a nawet na nietypowe zdjęcia. Film miał się odróżniać od tego, co do tej pory znał widz. Udało się i dlatego Matrix do dzisiaj kojarzony jest z nowoczesnością. Dlatego ważne jest dziś pokazać grę Matrix na najnowszym silniku. Pokazać najwyższe możliwości symulacji. Bo przecież gra jest symulacją rzeczywistości. Gracz wciela się w odpowiednie role. Dlatego Unreal 5 z tak doskonałym, wręcz fotorealistycznym światem, jaki możemy obecnie dostać, idealnie nadaje się do gry Matrix. Dlatego można powiedzieć, że omawiane demo jest nie tylko reklamą możliwości Unreal 5, ale również możliwości symulacji Matrix, o której są fabuły filmów, komiksów czy gier. I teraz przejdźmy do omówienia tego, co znajduje się w demie gry. Na początku odbiorcę wita fragment kultowej pierwszej części filmu z 1999 roku. Mamy nie tylko klasyczny tytuł i jego animację, ale także Keanu Reevesa w roli Thomasa Andersona, który jeszcze nie jest świadomy symulacji, w której się znajduje. To on przemawia do widzów. Ta część niewątpliwie przynosi na myśl film Wachowskich i pokazuje, że gra będzie stanowić uzupełnienie filmowej serii. I tutaj ważna uwaga. Obrazy nie są identyczne z obrazami pierwszego Matrixa, a więc nie są to fragmenty z filmu. Są małe różnice. To mówi nam o tym, że obrazy zostały wykonane na wzór tych z filmu Matrix. Zresztą rodzeństwo Wachowskich od początku postawiło na wiele mediów, aby odpowiednio opowiedzieć o swoim dziele. Matrix to nie tylko filmy, ale także animacje, komiksy czy gry. Wszystkie produkty sygnowane były nazwiskiem Wachowskich. Można więc powiedzieć, że Matrix to dzieło interdyscyplinarne. W dalszej części mamy nie bohatera, a Keanu Reevesa. Przemawia do widzów jako on sam, czyli aktor. Wykorzystanie aktora, który komunikuje się z odbiorcami, by zachęcić do produktu, nie jest czymś nowym, ale w przypadku Matrixa wspaniale to zagrało. Keanu mówi, że komputery to zwierciadła. Wtedy następuje przejście z przestrzeni filmowej Matrixa z młodym Keanu Reevesem do przestrzeni z, określę to, aktualnym Reevesem. I teraz ważna uwaga. Jak myślicie, czy aktualny Keanu Reeves to realny aktor, czy stworzony w komputerze aktor CGI? Pytanie jest sensowne, bo w sieci powstała wielka analiza. Fani nawet podzielili się na dwa ugrupowania. Jedni utrzymują, że to aktor, drudzy, że to wirtualny aktor. To podoba się studiu, bo napędza to marketing produktu. I teraz pytanie o to, co jest prawdziwe, nabiera jeszcze większego sensu. This isn't real. What is real? Połączenie wyimaginowanego bohatera filmowego z realnym aktorem sprawiło, że odbiorca przestaje czuć granice między światem rzeczywistym a światem wykreowanym w danym medium, czyli światem symulowanym względem świata realnego. Zatarcie tej granicy dzięki dzisiejszym możliwościom technicznym jest bardziej możliwe niż w 1999 roku, kiedy powstał pierwszy film Matrix, czy w 2003 roku, kiedy powstała pierwsza gra
Enter the Matrix. Zresztą najnowszy Matrix Zmartwychwstania to film, który mówi sam o sobie. Można powiedzieć, że to film o filmie. I tak właśnie Matrix 4 łamie czwartą ścianę. Tak jak demo gry The Matrix Awakens łamie czwartą ścianę, kiedy Keanu przemawia do widzów i mówi o swojej roli. To świadczy o pokazaniu odbiorcy, że między nim a tym, co jest na ekranie, jest cienka granica. Czy raczej zwierciadło. Zauważcie, że młody Keanu patrzy na siebie starszego o ponad 20 lat. Czy to nie jest świetne ukazanie idei zwierciadła? Doszliśmy do czasów, kiedy kontynuacje po kilkudziesięciu latach są modne. Można tu przywołać choćby Terminatora, Księcia w Nowym Jorku, Indiana Jonesa i naprawdę wiele innych tytułów. Niejednokrotnie te kontynuacje ukazują się dekady po ostatniej części. Przykład? Terminator Mroczne Przeznaczenie, który ukazał się 28 lat po Terminatorze 2, którego był kontynuacją. Matrix Zmartwychwstania ukazał się 18 lat po trzeciej części filmu Matrix Rewolucje. Co ważne, przez cyfrowe odmładzanie, a nawet wskrzeszanie zmarłych aktorów, filmowcy są dziś w stanie przywołać bohaterów stworzonych w ubiegłym wieku. Na przykład księżniczka Leia przy pomocy komputera została przywrócona z filmu z 1977 roku, czyli pierwszych Gwiezdnych Wojen, w roku 2016 w Łotrze 1. Arnold Schwarzenegger jako cyborg T-800 został wygenerowany przy użyciu komputera w 2015 roku w Terminatorze Genesis jako on z roku 1984, kiedy grał w pierwszym Terminatorze. Zauważcie, że komputer może być odzwierciedleniem człowieka. W komputerze możemy stworzyć coś na podobieństwo nas samych. Czy zatem ekran komputera nie stanowi lustra, a po drugiej stronie nie odnajdziemy siebie, tylko w innej wersji? Nieźle, co? Twórcy gier budują różne światy w swoich grach. Filmowcy budują różne światy w swoich filmach. Ci i ci zapraszają odbiorców do swoich światów, a oni w nie wchodzą. Czasem na chwilę, czasem na dłużej, czasem na bardzo długo. Czy czegoś wam to nie przypomina? Matrixa? Czy my, jako ludzie twórczy, nie budujemy czasem odbicia lustrzanego ludzkości i nie przenosimy tam czasem samych siebie po to, aby tam zostać? Może już na zawsze. Keanu kontynuuje, że komputery zwierciadła ukazują nas samych, określają nasze wybory i przede wszystkim pokazują światy, jakie budujemy. Pokazują nas i nasz świat. Aktor stawia dobre i ważne pytanie. Skąd biorą się wyobrażenia o tym, kim jesteśmy i czego chcemy? To pytanie nabiera dziś dużego sensu. Dziś, czyli w świecie ogarniętym cyfrowością, ogarniętym naśladownictwem nas i naszego świata w różnych produktach. Ale czy nasz świat jest realny? Czy my naśladujemy rzeczywistość? Czy może inny produkt, który naśladuje jeszcze inny świat za innym zwierciadłem? Nieźle, co? Zobaczcie, jak w tym ujęciu stary Reeves znajduje się obok młodego siebie. Między nimi są 22 lata różnicy, a jednak mogą zaistnieć w jednej przestrzeni i w jednym czasie. To dzięki komputerom, dzięki cyfrowości, dzięki wybudowaniu nowego, wirtualnego świata, w którym jest to możliwe. Keanu stawia kolejne ciekawe pytanie. Skąd wiemy, co jest prawdziwe? To pytanie jest kluczowe w całej serii Matrix. Pierwszy film był tak opowiedziany, że widz mógł się zgubić w tym, co jest prawdziwe, a co nie. Pytanie o prawdziwość jest dziś jeszcze bardziej aktualne niż w roku premiery pierwszego filmu Matrix. Dlaczego? Bo dziś nasza technologia osiąga już bardzo realistyczne obrazy. Obrazy na wzór naszej rzeczywistości. Obrazy fotorealistyczne. Obrazy wygenerowane przez komputer, ale człowiek uwierzy, że to fotografia. Jeśli człowiek nie będzie w stanie odróżnić tych obrazów od rzeczywistości, to będziemy mieli do czynienia z idealnym oszustwem, idealną symulacją. Będziemy mieć odzwierciedlenie prawdy. A jeżeli symulacja będzie nie do odróżnienia od prawdy, to czy wówczas prawda nie straci na wartości? Czy dalej będzie taka wyjątkowa? Chyba nie. Ponad 20 lat temu, kiedy powstał pierwszy film Matrix, pytanie o symulację i jej niebezpieczeństwo było dobre, ale jeszcze nieadekwatne do ówczesnej wiedzy o świecie. Dziś, kiedy już dużo więcej wiemy o fizyce kwantowej, o nowoczesnej technologii, takie pytanie wydaje się być o wiele bardziej wartościowe. W dalszej części zwiastuna pojawia się kolejny Keanu Reeves. Jest za lustrem, kolejnym zwierciadłem po ekranie komputera. Kim jest teraz Keanu Reeves? Kolejnym wcieleniem. Aktorem, który opowiada o swojej pracy nad filmem. Tak, jakby jego wcieleń nie było końca. I tu mówi o cyfrowości. Pierwszy Matrix wykorzystał ją bardzo mocno. Zastosował wówczas pionierskie efekty wizualne związane ze zwolnionym tempem.
Reeves podkreśla, jak filmowcy zastanawiali się nad tym, jak era cyfrowa wpłynie na kino. Dziś wiemy już jak. Cyfrowe możliwości pozwalają odmładzać ludzi, wskrzeszać zmarłych, uzdrawiać czy duplikować ludzi oraz zmieniać ich w co chcemy. Czy zatem cyfrowość nie stwarza takiego Matrixa? Czy przypadkiem ludzkość nie buduje dla siebie symulacji, która będzie klatką, więzieniem? Nie tylko Reeves przemawia. Mamy także Carrie-Anne Moss, która zagrała Trinity w Matrixie. Ona opowiada o tym, że 20 lat temu zmiana twarzy człowieka na inną nie była tak łatwa jak zmiana ubrania. Dziś jest to równie łatwe, co pokazuje nam wiele filmów. Oczywiście za sprawą komputera. No i tutaj Keanu stawia kolejne pytanie. Jakie znaczenie ma tożsamość w cyfrowym świecie? Przecież w wirtualnej przestrzeni możemy być kim chcemy, czy czym chcemy. Pamiętacie film Player One Stevena Spielberga z 2018 roku? Pokazywał, jak cyfrowość pomaga odbiorcom zmieniać swoje życie. Jak pozwala im być kim chcą, niekoniecznie człowiekiem, i jak pozwala im funkcjonować przy nowych zasadach fizyki. Cyfrowość daje możliwości. Możliwości rozszerzone względem świata rzeczywistego. W świecie realnym tożsamość jest ważna. Po niej określamy człowieka. Nie można jej zmienić, przeprogramować. Nie oszukamy samych siebie. Zaś w świecie cyfrowym możemy być kim chcemy. Mieć wybraną przeszłość, charakter, emocje, motywacje. Jakie chcemy. Tacy są bohaterowie gier i filmów. I dobrze pokazuje to kolejna część dema gry. Reeves jako aktor staje się Neo. Carrie jako aktorka staje się Trinity. Dlaczego weszli w tę rolę? Bo tego chcą widzowie. Aktorzy sami o tym mówią, po raz kolejny łamiąc czwartą ścianę. What just happened? Yeah, this is what they wanted. They said they were fine with your theoretical mumbo-jumbo, but they needed some sexy action. Kto chciał? Widzowie, gracze, odbiorcy? A może po prostu ci po drugiej stronie lustra? Ci realni albo nierealni, jeszcze z innej symulacji, z innego filmu, z innej gry, z innej bajki. Trinity dodaje, że marketingowcy tego chcieli, czyli ci odpowiedzialni za tę reklamę nowej gry i przy okazji nowego silnika, czyli ci prawdziwi, albo marketingowcy z innej symulacji. Kto to wie? Neo ubolewa, że nie ma wyboru nad tym, czy ma być w tej historii, czy nie, a Trinity wita go w Matrixie. Welcome to the Matrix. Czy to nie pokazuje, jak film czy gra jest symulacją nas i naszego świata? W nim dużo się dzieje, ale co się dzieje? To, co chcemy. My ustalamy zasady. To nasza symulacja, nasza fizyka, nasza twórczość. Ci po drugiej stronie ekranu nie mogą tego zatrzymać. Muszą odgrywać swoje role. Można więc powiedzieć, że są uwięzieni. Taka zresztą była idea Matrixa. Dać ludziom idealną symulację, w której będą się czuli dobrze i będą mieli swoje role. Czy tego chcą, czy nie. Ale bez świadomości symulacji nikomu nie będzie to przeszkadzać. Pojawia się trzeci bohater, Achem, która wie, że trafiła do tej historii, by nauczyć się walki z systemem. Jest więc w symulacji, by ją lepiej zrozumieć i nauczyć się z nią walczyć. Gracz po wprowadzającym wideo zaczyna grać Achem. To jego bohater. Jest w świecie Matrixa. To widać. Ludzie czy samochody są nierealne. Zostało powiedziane odbiorcy, że to demo jest po to, aby przygotować go do walki z Matrixem. Gracz zaczyna działać za pomocą Achem. Zwiedza cyfrowe miasto, jeździ cyfrowymi samochodami. Strona wizualna jest zbliżona do tego, co odbiorca zna ze swojego świata. Faktycznie, celem tego dema jest nie tylko zareklamować grę i nowy film Wachowskiej, ale także nowy silnik Unreal 5, na którym opiera się gra. Pozwala on na cudownie wyglądającą symulację, tak odpowiadającą rzeczywistości, że to aż nierealne. Tymi słowami Unreal, czyli nierealne, Trinity opisuje sytuację. It's all supposed to be a little unreal. Jakie to wszystko poddane marketingowi, ale nawet marketing nie kryje siebie za tym wszystkim. Wręcz przeciwnie. Word of advice. Agents are bad. But whatever you do, stay the hell away from marketing. Dalej Achem dowiaduje się, jak działać. Trinity jasno mówi, że tak jak w filmach. Przekazuje jej zasady nowego świata. What now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Całe demo stanowi nie tylko reklamę gry i silnika Unreal 5, ale także reklamę idei Matrixa, która zawarta była głównie w filmach. Dziś film niekoniecznie będzie najlepszym medium dla omówienia symulacji Matrix. Zastanówcie się,
Czy gra, która przez awatara daje lepsze wrażenie symulacji niż kino, nie jest lepszym medium dla pokazania idei Matrixa? Najnowszy film Wachowskiej, Matrix Zmartwychwstania, mówi o Matrixie jako grze. Widz dowiaduje się, że poprzednie Matrixy były nie filmami, a grami. Matrix 4 zamienia film na grę, przy czym nie ocenia tych mediów. Rodzeństwo Wachowskich zawsze swobodnie podchodziło do wszystkich możliwości wyrazu. Wraz z premierą Matrixa powstały komiksy, które miały za zadanie przekazać kolejne historie odbiorcy, aby ten zrozumiał główną ideę Wachowskich. Z nadejściem Matrixa Reaktywacja i Rewolucje powstała seria 9 animacji Animatrix. W nich również mamy historie, które pomagają zrozumieć symulację. Niektóre opowiadają o tym, jak zaczął się konflikt technologii i człowieka, który doprowadził do stworzenia Matrixa. Powstały także dwie gry, Enter the Matrix w roku powstania Matrixa Reaktywacja i Rewolucje oraz 2 lata później gra The Matrix Path of Neo. One uzupełniały nie tylko uniwersum Matrixa, ale także jego ideę. Rodzeństwo Wachowskich wykorzystywało różne media, by przekazywać ideę symulacji i korzystało z różnych możliwości technologicznych. To media i technologia są kluczem do zrozumienia sensu symulacji Matrix. Dlatego gra The Matrix Awakens jest ważna, by zrozumieć kolejne produkty uniwersum Matrixa i jego ideę. Dlatego Unreal 5 jest ważny, by pokazać nam możliwości, jakie z roku na rok zbliżają nas do uwierzenia, że symulacja może być realna. Całe demo reklamowe jest tak skonstruowane, że łamie czwartą ścianę. Zburzenie czwartej ściany w filmie oznacza wyjście widza z imersji, jaką otrzymuje oglądając ten film. Można więc powiedzieć, że widz opuszcza film. Dlatego czwartej ściany nie powinno się łamać, ale twórcy zwiastuna gry w tym wypadku złamali ją świadomie. Pokazali, że Matrix to coś więcej niż filmy, to coś więcej niż gry, coś więcej niż animacje czy komiksy. Matrix to idea, która wypełnia naszą rzeczywistość pełną cyfrowości. Cyfrowości opieranej już na sztucznej inteligencji i mającej coraz większe możliwości. I tę cyfrowość dopracowuje człowiek. To on tworzy dla siebie symulację. Czy dojdzie do momentu, że do niej wejdzie? Świadomie lub nie. Marketing tego produktu jest z nami fair, bo mówi nam o świecie, do którego nas zaprasza. Łamiąc czwartą ścianę, mówi nam, że to tylko symulacja, w której będziemy się dobrze bawić. Gorzej będzie, jak ktoś zaprosi nas do idealnej symulacji, nie mówiąc nam o tym. Nie zwrócimy uwagi na granicę między światem symulowanym a rzeczywistym. Nie zauważymy ramy lustra, przez które przechodzimy. Co wtedy? Wtedy możemy już pozostać w tym świecie na długo, na dłużej, może na zawsze. Ja osobiście czekam na tę grę, na pewno zagram, a Wam dziękuję za kolejny wspólny czas ze mną. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji, ocencie moją pracę, zostawcie komentarz, no i wchodźcie na mojego fanpage'a i grupę Facebook. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.